kochani, gdzie jest to lato? Gdzie jest to lato? Ja się pytam. No nic, to letni napój. A jaki napój? To zobaczycie w kolejnej części filmu. Oj, oho, nie spadnij. Może nie trzymało tak jak trzeba, porządnie, ale to nic. No cóż, kochani, witam Was serdecznie w nowym odcinku, w którym będę gadała. O, pychotka. Niestety, lata nie ma, pogody nie ma. Mamy tak wichury i deszcze. A dzisiaj wykorzystałam okienko pogodowe i za chwileczkę zobaczycie, na co wykorzystałam to okienko pogodowe, a potem musiałam uciekać szybko do domu. Ale zanim uciekłam do domu, to sobie zrobiłam tutaj troszkę porządek z moimi doniczkami na tarasie. Wskoczyłam w takie szybkie okienko pogodowe, ponieważ u nas cały Boży dzień dzisiaj leje. Patrzę, co tutaj się coś z dachu musiało spaść podczas wichury. I za chwilę będzie wichura. I kochani, mam tutaj skorupki jajek. Normalnie, jak chcę dostarczyć do ziemi wapnia, to ja te skorupki jajek mielę, ale ponieważ ja tutaj mam kapustę posianą, do której, wysadzoną, nie posianą, do której już się niestety dobierają ślimaki, wysypałam niebieskim granulatem, ale jeszcze dla ochrony ja sobie te skorupki tak tylko pogniotłam na takie mniejsze kawałeczki i obsypuję teraz każdą kapustkę. Mam nadzieję, że tym ślimakom będzie tutaj za ostro, żeby po nich spacerować, ponieważ jak używacie te niebieskie granulki, to tak jak u mnie przy tych deszczach, które teraz mamy i które je dalej zapowiadają, to te granulki niestety się szybko rozpadają. Mi już wypadły 2 kapusty, już zostały zżarte przez ślimaki. W zeszłym roku miałam sporo materii. Tu Wam pokażę. Ja miałam runo owcze, które stosowałam na tu takie obtoczenie każdej kapustki i nie było żadnych ślimaków w środku, także było super. Nie zostało mi niestety już praktycznie nic. To, co miałam, to zużyłam. No i teraz takie naturalne metody. A takie skorupki, mam nadzieję, w jakiś sposób też te ślimaki zatrzymają. Za chwilę znowu będzie padało, także muszę wykorzystać to szybciutko, tą pogodę, żeby cokolwiek zrobić. Tutaj możecie zobaczyć, jak pięknie rosną moje ogórki, które były z rozsad. Zostawiłam po 2-3 ogórki i na razie one sobie pięknie rosną i żadnego z nich nie wyrywałam. Grządka jest dosyć duża, także jeżeli one się rozrosną i jak je będę mogła rozkładać, to tak po prostu jeden w jedną stronę, drugi w drugą, czy jakoś tam, wiecie, zrobić falę Dunaju, to mam nadzieję, że im to nie będzie przeszkadzało. Po 2 to są ok, a tam, gdzie mam 3, chyba w 2 miejscach mam po 3, to wtedy zdecyduję, jak będą one większe, czy trzeba je jednego się pozbyć, czy nie. W takim małym ogrodzie to chcemy zabezpieczyć i mieć jak najwięcej tych roślinek. Tutaj z kolei możecie zobaczyć, że mam kalarepkę, ale tak, liście to ona ma ogromne, natomiast główki to zawiązuje tak aby. Nie wiem dlaczego. W zeszłym roku się nie udała, nie zawiązywała główek, były bardzo malutkie. Tutaj też nie widać, żeby te główki jakieś takie miały być duże. Mam wysypaną tutaj trawę z koszenia, ma ona zabezpieczyć przed chwastami, no ale zawsze jakieś tam pojedyncze te chwasty urosną, wystarczy się przejść i powyrywać, dać na kompostownik. W tym roku niestety nie udało mi się ochronić mojego bobu przed mszycą. Część bobu ścinałam po prostu czubki tego bobu, ale ta mszyca zeszła tak drastycznie w dół, jest po prostu obsypane na czarno tą mszycą. Widziałam też mnóstwo biedronek na tym bobie, ale one są już chyba przeżarte również tą mszycą i niestety nie dają rady. Wczoraj zerwałam sobie taki jeden strąg bobu, o, nawet są larwy biedronki, strąg bobu i pomyślałam sobie, że zanim one zczarnieją, to
zbiorę sobie chociaż te dolne, takie, które już są dosyć grubiutkie, te bobiki i z takiego młodego bobu sobie zjem. Tak jak widzieliście w tym moim cichym filmie ASMR, że zbierałam sobie botwinkę już i miałam pierwszą zupę, botwinkę i zamroziłam sobie też sporo tej botwinki. Tak teraz pomyślałam sobie, że zrobię sobie w prezencie przekąskę z bobu. Bardzo obsypana, tu jest po prostu czarno, mogę zbierać, dlatego mam też rękawiczki założone, ponieważ muszę tą muszycę ściągnąć najpierw z łupiny, żeby potem sobie obierać ten bób. No, będzie wymagał też sporo opłukiwania. Jeżeli tutaj te górne boby nie urosną, to za jakiś czas, za kilka dni po prostu ja sobie go wyrwę. Nie będę go trzymała, bo no nie warto. Niestety, ten rok na ten bób jakoś nie wyszedł i w ogóle stronki też nie są jakieś duże. Zwijają się, bo mszyce wysysają za mocno soki z tych stronków i z całej rośliny. Mieliśmy upały ponad 30 stopni, teraz mamy deszcze i wichury. Miałam piękne słoneczniki, te słoneczniki są teraz połamane. Takie jakieś niewydarzone, ale zaraz pokażę Wam, jak wyjdę z tego buszu. Niektóre stronki są śliczne, jeżeli chodzi o wielkość. Na razie pogrzebię w tym bobie. Ładne stronki są. Tak troszkę po prostu, żebym miała na przekąskę dzisiaj. Z masełkiem, solą. Dzisiaj tylko tak, bez żadnych dodatków. Taki czysty bób przekąskowy. Oj, Biedronka, chodź tutaj, maluszku. Chodź na tą mszycę, tutaj masz dużo jedzonka. I jest mnóstwo też larw biedronki, także będzie ich jeszcze więcej. Super. Niech sobie jedzą. Nie wiem, czy będzie słychać, ale już zbiera się ten ogromny wiatr tutaj. Zebrałam sobie troszkę jeszcze więcej tego bobu. Przeszperałam pomiędzy moimi roślinkami. Zobaczmy, jak on wygląda w środku. Mam nadzieję, że oprócz mszyc, które są na zewnątrz, to nie ma żadnych robaków. Nigdy nie miałam robaków i sobie ich nie życzę. No cóż, nasionka są super. Taki młodziutki bób, można jeść ze skórką. Ja taką pierwszą porcję, jak mam bobu co roku, to tylko masło i trochę soli i wystarczy w zupełności. W zeszłym roku też przez cały sezon sprawdzałam, ile zebrałam różnego rodzaju warzyw podczas sezonu i powiem Wam, że było tego bardzo dużo. Jeżeli macie ochotę, to wróćcie do filmu z zeszłego roku. Może jak znajdę albo będę pamiętała, to poszukam i Wam wkleję link do tego filmu. W tym roku już tego nie robię, nie sprawdzam, po prostu delektuję się owocami mojego ogrodu. Ale to jest zawsze miłe, jak mamy te swoje rzeczy do zjedzenia, do obserwacji tego, jak to rośnie, jak to wygląda. Tak jak Wam mówiłam, właśnie nigdy aż tyle mszycy nie miałam. Te warunki pogodowe są z roku na rok różne i pewnie dlatego się dzieje tyle, co się dzieje. Będę musiała porządnie ten bób też wypłukać, bo robię dalej w rękawiczkach, którymi zbierałam ten bób. Tak patrzę, bo ktoś tutaj za płotem mówi. To sobie poskubiemy. No nic, posiądę. Powiem Wam, że było mi bardzo miło w sekcji komentarzy pod ostatnim filmem, kiedy większość z Was powiedziała mi, a gdzie jest mój głos, że mam mówić o wszystkim i o niczym, bo lubicie słuchać tego, jak mówię. Także to jest, wiecie co, takie budujące. Zrobiłam ten cichy film, ponieważ każdy z nas przechodzi taki okres w życiu, że
trzeba dużo zrobić, a czasami podczas tych różnych prac, jakie mamy, trzeba się skupić na tym, co się robi, żeby się nie pogubić. I ja tak właśnie miałam przez ostatnich kilka dobrych miesięcy okres, w którym miałam bardzo dużo rzeczy różnych do zrobienia. I ten film ostatni to był tak jakby zwieńczenie większości prac, które wykonałam już i zostało już z tych dodatkowych prac tak naprawdę niewiele i zakończam po prostu niektóre etapy i dzięki temu mogę się bardziej skupić na tym, co robię a także nie taki pęd, taki wiecie, codzienny, taki pęd, że a tamto, a jeszcze to zostało, a tu już jest wieczór, a jeszcze trzeba coś tam dorobić, a to trzeba gdzieś napisać, a to trzeba sprawdzić coś. Także no, przez wiele, wiele miesięcy niestety ten pęd spowodował, że ja się tak wypaliłam i jak to niektórzy mówią, nawet nie chce mi się gadać. Ale dzisiaj jest taki spokojniejszy dzień, w którym tam tylko jedno takie większe zadanie trzeba zrobić i będzie ok. Jeszcze go nie zrobiłam, odkładam go w czasie, aczkolwiek nie wymaga to, przepraszam, aczkolwiek to zadanie nie wymaga ode mnie, że to już teraz, tylko to może być do wieczora, ma być zrobione i tyle. Także sobie to przedawkuję zaraz bobem. Za chwilę, po prostu nawet jak wieczorem usiądę do tego zadania i będzie zrobione, to będę zadowolona i można odhaczyć kolejne zadanie z listy. Powiedzcie mi w sekcji komentarzy, czy jeżeli jesteście tacy przebodźcowani, macie za dużo na głowie, macie za dużo rzeczy do wykonania w ciągu dnia, to czy robicie sobie listę zadań? I potem odhaczacie co i jak. Bo ja od wielu, wielu lat właśnie stosuję taką listę zadań. Wypisuję sobie najpierw wszystko, co mi przyjdzie do głowy, co trzeba zrobić, co trzeba sprawdzić, co trzeba załatwić, gdzie trzeba zadzwonić, czy co zrobić w domu, a później sobie te zadania dzielę na dom i inne sprawy, na przykład zawodowe, a dopiero później robię też także priorytetyzuję te zadania. I są takie zadania, które wolę wykonać z samego rana i potem już mieć tak zwany święty spokój. I są takie zadania, które na przykład zrobię sobie po południu, ale są też takie, które wieczorem, tuż przed tym momentem, kiedy już siadacie sobie na sofie i krótko przed pójściem do łóżka, do spania i wtedy robicie te zadania tak na koniec. Dla mnie taka, robak, pierwszy robak, o nie, niedobrze. Dla mnie takie wykonywanie zadań według listy pozwala mi odczuwać satysfakcję z wykonania tych zadań. Jeżeli mam większość odhaczoną i ja nie mówię, że ja zawsze odhaczam wszystko od A do Z, po prostu priorytety są zrobione pierwsze, a te takie rzeczy, które mogą zostać na ewentualnie kolejny dzień, to są robione jako drugie. Widzę, że mam kolejnego robaka i to mi, no nie, w zeszłym roku nie było żadnego. Jak jest na nasionku bobu jakaś dziurka brązowa czy czarna, to na pewno tam w środku jest robak. Jeżeli ja zobaczę dziurkę, to ja już takiego nasionka na pewno gotować nie będę. To mi tutaj tak nie będę, bo tam w środku, czy zobaczymy to swoimi oczami, czy nie, tam już na pewno jest jakiś zalążek robaka. Także akurat to nie będzie danie mięsne, w związku z tym wszystkie takie boby bym odrzucała, na waszym miejscu też. To będzie tylko roślinne, także coś tu mi... Mam nadzieję, że mocno wiatr nie wieje do mojego mikrofonu też. Także tak, jeżeli chodzi o listę zadań, to tak jak mówię, priorytetyzuję, zapisuję najpierw, priorytety robię, co, kiedy i gdzie i dopiero później wykonuję w odpowiednim czasie. A
bardzo chciałam nakręcić dzisiaj odcinek z ogródka, co zbieram, co robię ewentualnie, ale niestety pogoda pokrzyżowała mi plany. Jest u mnie gdzieś tak około 13 i dopiero wyszło takie okienko pogodowe, gdzie można wyjść, bo tak lało i tak wiało od samego rana, w sumie w nocy się zaczęło, że mówię, no nie, no ja mam dzień wolny, mogłabym sobie tutaj posiedzieć, pogadać, a tu nie ma warunków. No nic, trudno. Posprzątałam za to dom, ugotowałam kompot. Zobaczcie, jaki fajny kompot mi wyszedł. Z rabarbaru, zabieranego wczoraj wieczorem. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Never you calling my name. I'm taking my sweet time. No dobrze, to ja sobie tutaj, słuchajcie, wezmę ten bób do końca, sobie poobieram i potem przejdziemy do kolejnego zadania. Zostańcie ze mną. Kolejne zadanie na dziś to jest już spakowanie moich wysuszonych ziół. Ja w zeszłym roku pokazywałam Wam, odzyskałam siedziska ze starych krzeseł i po prostu tylko nakładam na nie starą firankę, którą wyprałam wcześniej i co roku będę ją prała i na tym po prostu suszę moje zioła w moim domku ogrodowym. To jest mięta jabłkowa i ona się już tutaj wysuszyła. Tutaj mam już wysuszoną wcześniej miętę, po prostu sobie do tego słoika dołożę. Nadal uważam, że jest tej mięty mało i na pewno kolejne dni będę obcinała miętę i suszyła. Dzisiaj raczej nie, chyba że tylko miętę czekoladową, bo urosła. I na mięcie czekoladowej nie mam szycy. Kilka odcinków temu pokazywałam Wam, jak zbierałam tą miętę i niestety na czekoladowej mięcie było ogrom mszycy. Ja sobie tą miętę spryskałam wodą z sodą i dałam troszkę płynu do naczyń. Stwierdziłam, że i tak nie będę konsumować tej mięty, zanim ta mszyca z niej nie zejdzie. Dlatego tego płynu do naczyń po prostu się nie obawiałam, że ja go potem będę piła razem z herbatą. I na razie tam nie widziałam tej mszycy, ale no i dała mi urosnąć, także sobie będę mogła ją teraz obciąć, jak nie dziś, to jutro. A dzisiaj tylko zbieram tą suchą miętę. I ja tej mięty w żaden sposób nie mielę, nie rozdrabniam, takimi po prostu, tak jak listki wysuszałam. Starałam się tylko tym razem jak najwięcej tych twardych gałązek odrzucić przed suszeniem. I w ten sposób wykorzystałam, a to nie jest mięta, jakieś zielsko. I w ten sposób nie musiałam korzystać z prądu, Bożeż kochany, gdzie to słownictwo? I ona tutaj sobie świetnie się ususzyła. I tak mam już jeden słoik mięty gotowy. Jeszcze mam gdzieś drugi słoik podpisany, tylko ładniejszą etykietkę, bo pokazywałam Wam też,
że robiłam takie proste etykietki. Kiedyś kupiłam naklejki do kredy, aczkolwiek wykorzystuję do tego biały flamaster i sobie po prostu podpisuję. Nie wiem, czy widać. Podpisuję i tu mam cały słoik szałwi i kolejne sito, jakie mam. To jest albo oregano, albo szałwia. Zaraz zerkniemy, czy to jest do tego. Jedną firankę mam taką naprawdę długą. Jeszcze nie obcinałam. I kolejne tak zwane moje sito. To jest oregano. I oregano mam... Starałam się odrywać gałązki i zanim to oregano trafi do słoika, ja teraz po prostu każdą gałązkę po kolei najpierw oberwę z tych wysuszonych listków. Także trochę roboty jest, ale efekt też będzie. I zobaczcie, oregano to ja już mam tyle. Będzie zawsze komuś do wydania. A nie będę zostawiała na grządce, bo za chwilę zakwitnie i będzie po ptakach. Także oregano tak ładnie wyschło. I pokażę Wam od razu, żeby Was nie zanudzać. O, tu nie mogę, bo tu za mocno wieje. Szałwia. I tutaj też szałwia, tylko już mi zaczyna tu za mocno wiać. Nie wiem, czy nie ucieknę do domu. Także najpierw, zanim zacznie porządnie wiać, to ja sobie te oregano obskubię z tych gałązek. Może do miski. Także tyle. Tak mam. A już pięknie odrosło i oregano, i szałwia odrosła, i mięta jedna, właśnie ta czekoladowa, także będą sita wolne, można suszyć dalej. Ostatnie zadanie przed ulewą, kochani, bo już zaczyna się robić ciemno. Wysiałam sobie mnóstwo aksamitek, ale są to takie pojedyncze aksamitki, nie rozrastają się jakoś szczególnie, ale wysiewałam sobie też w tym roku bratki. Miałam to robić w zeszłym roku, nie starczyło czasu, zapomniałam i myślałam, że te bratki zakwitną mi dopiero na jesień, a okazało się, że zrobiły mi miłą niespodziankę. Czekajcie, sobie wezmę tylko... Mam tutaj ziemię taką z doniczek po pomidorach albo paprykach. Tak, troszeczkę tej ziemi jest. I tu mam kompost, który był w promocji i jest całkiem niezły. Znacznie lepszy od tego droższego, który kupowałam kilka miesięcy temu. Już chyba miesięcy, jejku, już jest czerwiec. I był w promocji za chyba 3,90 w funtach, mówię, bo ja mieszkam w Anglii, dla tych, którzy oglądają mnie pierwszy raz. Mój przyjaciel Bartek będzie się pewnie śmiał, że w Anglii albo w UK zawsze mówię. No ale cóż, no taka jest prawda. Oglądacie mnie w większości z Polski, dlatego staram się dla nowych osób podkreślić, że ja podaję też na przykład ceny czy miejsca. Tutaj właśnie w Anglii kupuję te rzeczy też w angielskich sklepach. Także przygotuję sobie taką mieszankę z mojej starej ziemi i tego kompostu. I zaraz Wam... I mam taką niską... po czemu ja ten papier tu wrzuciłam? Taką niską doniczkę, ale z gliny. Myślę, że będzie trzymała wilgoć. Tu mam jakieś wodorosty. Nasypię sobie tej ziemi. I obsadzę tymi moimi pierwszymi bratkami, które już kwitną. Zobaczcie, takie ładne bratki wyrastały mi z nasionek, które kupiłam. Była to mieszanka kolorowa, no i faktycznie jest. Także wiosenne sianie bratków się opłaciło. I tak sobie pomyślałam, że kilka bratków do tej doniczki właśnie wsadzę, kolorowych. Tu mi jeszcze nie kwitnie, a jest fioletowo-żółty akurat. Po 3 sadzonki mam tutaj. Także chyba tak po 3 włożę. O, raz żółciutkie, żeby były. Obsypiemy ziemią, żeby się trzymały. I jeszcze jedną. Taki ładny tutaj. I żółty, i fioletowy. Piękne. Korzeni za głębokich nie mają, ale
ale rosną zdrowiutko, także niech sobie im tutaj służy ta ziemia świeża, kompostowa. I ponieważ tutaj mam właśnie przerwy, o tak, mam tutaj przerwy pomiędzy tymi bratkami, zanim one się jeszcze troszkę rozrosną, to pomyślałam, dlaczego nie wykorzystać właśnie tych aksamitek, śmierdziuszków, turków, żeby zapełnić właśnie te miejscówki i sobie je też wykorzystam, tylko że je rozdzielę. Te są dosyć jakaś, po jednej jest jedna jest wysoka, druga jest niska. Trochę im nakruszę korzeni, to może urosną bardziej okazale, chyba w ten sposób. Wyższe dam tak bardziej do środka, tylko że teraz tu jest za dużo ziemi. Kombinowania zawsze z kwiatkami. Ale czemu by nie? I jeszcze jedna. Tu jest taki piękny pomarańczowy kolor tej aksamitki. Poprzerastały korzenie, jak oberwiecie, to one dostaną taki sygnał, że muszą się wzmocnić. Nic im nie zaszkodzi. Uj. Zaczyna się. Szybko. O, leje. To nic. Ostatnie zadanko. Także kochani, krótki filmik, ale cóż, warunków nie ma. Pada. Podleję tylko tą moją doniczkę i tyle. Nie ma co. O. Tylko zanim podleję, to jeszcze uchronię te turki. One się na pewno gdzieś przydadzą, bo jeszcze mam bratki. Może jak złapię okienko pogodowe, to obsadzę następną doniczkę. I tak, te bratki, chciałam tylko je, tak mocno nie pada. Te bratki, które tu Wam pokazywałam pierwsze, to rozsadzałam z multiplatów znacznie wcześniej, a inne gdzieś tu mam, niestety zostawiłam. I zobaczcie, jaka jest różnica. Te, które rozsadzałam wcześniej i miały znacznie więcej miejsca, pięknie się rozrosły i kwitną. A ci pulinki, które nie miały miejsca, nie miały świeżej ziemi, dlatego są takie małe. Ale to nic. Jeżeli te też zakwitną, to będę miała po prostu kwitnienie przez cały sezon, czyli nie jest tak źle. A tutaj doniczek już do posprzątania narasta. Może tak nie widać, ale pod tymi liśćmi to ja mam naprawdę dużo doniczek z tych wszystkich rozsad, bo to było moje stanowisko w tym roku przy tej taczce do rozsadzania wszystkiego. Dobra, podlewamy. Chyba muszę sobie przearanżować troszeczkę tutaj całą tą przestrzeń, ponieważ przyniosłam tutaj mnóstwo pomidorów. Teraz nie będzie słychać. No nic, sąsiedzi też wyganiają, widzę, do domu. Ale sobie przearanżuję najpierw chyba tą przestrzeń tutaj. A więc to, co widzieliście podczas filmu, to jest prosty kompot z rabarbaru, który rośnie u mnie. Mam tylko jedną roślinę rabarbaru, ale zawsze przynosi mi taką radość, kiedy mogę sobie z tego rabarbaru coś zrobić. Zrobiłam parę rzeczy, mimo tego, że nadal wieje i nadal leje i tak ma być przez 3 dni, kiedy ja mam właśnie wolne. Niestety. Zrobiłam też tą rzecz ważną, którą miałam zrobić pod wieczór. W sumie jest wieczór, jest 19 u mnie. Za chwilę zacznie się ściemniać i za chwileczkę nastanie noc, ale mam już zrobione wszystko, w związku z tym jest teraz tylko relaks. A relaksem będzie złożenie dla Was tego filmu. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Dla osób, które pisały w poprzednim filmie, że gdzie jest mój głos, dzisiaj macie go do woli. Dziękuję Wam jeszcze raz, bardzo Wam dziękuję za te komentarze. Napiszcie, jak Wam się podobało, a jeżeli jesteście tutaj nowo, to zapraszam do subskrypcji kanału i do spróbowania zrobienia takiego prostego napoju orzeźwiającego.
na ten deszcz, jak znalazł, na tą wichurę. Nie mogę przestać się śmiać. Ale to spełnienie tego, wiecie, tego odhaczenia listy. Dzisiejszy dzień jest po prostu odhaczony w 100%. Miłego dnia. Pa, pa. Koniec.